Witajcie w Dusznikach Zdroju. Znajdujemy się przed jednym z najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska i jednym z najcenniejszych zabytków techniki w Europie. Dusznicka Papiernia to miejsce, gdzie od ponad 400 lat ręcznie wytwarza się papier czerpany, o czym przekonacie się w drugiej części naszego nagrania, gdzie zaprezentujemy Wam, jak u nas powstają arkusze papieru czerpanego oraz dowiecie się, jak wykonać samemu papier w domu. Dusznicka Papiernia jest świadectwem zamożności i statusu majątkowego dawnych właścicieli. Ludzie ci należeli do elity lokalnej i nie tylko robili świetnej jakości papier czerpany, ale także inwestowali w wygląd zewnętrzny naszego budynku. W związku z czym papiernia uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Europie. Świadczą o tym dekoracje znajdujące się na elewacji oraz okazały szczyt wolutowy. Dusznicki Młyn Papierniczy ma status pomnika historii i jest oficjalnym kandydatem naszego państwa do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Historyczna czerpalnia papieru to najstarsze miejsce w Dusznickim Młynie Papierniczym. To tutaj co najmniej od roku 1562 powstają niepowtarzalne arkusze ręcznie czerpanego papieru. Panowie zawodowi czerpalnicy pracują na tych stanowiskach i mogliście ich przed chwilą zobaczyć przy pracy. Każda kartka powstaje ręcznie i jest formowana tak, jak robiono to przed wiekami. Arkusze powstają na sitach, które opracowali i wymyślili Włosi w epoce średniowiecza. Sita są proste w budowie, to raptem dwie części. Ramka, która nadaje kartce kształt oraz format, oraz sito wykonane z cieniutkich metalowych drucików. Na sicie, które trzymam w dłoni, widzicie także znak naszej papierni. Od ponad 450 lat jest nim postać świętego Piotra z kluczem. Jest to herb Dusznik Zdroju, znak firmowy naszej papierni, którymi oznaczamy wyroby, oznaczamy arkusze, które powstają ręcznie w naszej czerpalni. Jeśli chcecie się poczuć jak zawodowy czerpalnik, nauczyć się tej średniowiecznej metody wytwarzania arkuszy, to zapraszamy Was serdecznie do naszego młyna papierniczego. Będziecie mieli szansę wziąć udział w naszych warsztatach i wykonać jedyne w swoim rodzaju arkusze kolorowe z dodatkiem kwiatów, które zabierzecie ze sobą na pamiątkę. Natomiast jeśli chcecie poznać domowe sposoby na produkcję papieru, to zapraszamy Was do naszego ogrodu. Tam pokażemy Wam, jak w najprostszy sposób w swoim własnym domu możecie wykonać papier. Dzień dobry. Dzisiaj pokażemy Wam, jak w warunkach domowych wykonać papier ręcznie czerpany. Papier wynaleziono w Chinach już w 105 roku naszej ery. Tsai Lun do wykonania pierwszego arkusza papieru użył bardzo podobnej formy do tej, którą trzymam. Była to tak zwana forma pływająca. Składała się z 4 złączonych ze sobą deseczek, do których przytwierdzony był materiał. Tsai Lun umieścił swoją formę w wodzie, następnie na jej powierzchnię wylewał wcześniej przygotowaną masę papierniczą. Ja tutaj mam masę z włókien celulozy, natomiast Tsai Lun po raz pierwszy do wykonania swojej kartki papieru użył mieszanki włókien roślinnych, m.in. elementów spod kory drzewa, starych sieci rybackich oraz odpadów konopnych. Po wyjęciu włókna osadziły się na powierzchni sita i w ten sposób powstawały jedne z pierwszych arkuszy. Tsai Lun w celu wysuszenia arkuszy układał sita na słońcu, natomiast po wysuszeniu można było te karteczki zdjąć i móc sformować kolejne. Tak wyglądała technika. Do wykonania papieru będziecie potrzebować kilku rzeczy.
Jeżeli chodzi o sitko, formę czerpalną, wykonać ją można z drewnianej, nielakierowanej ramki do oprawy obrazu. Tutaj będziemy potrzebować 2 sztuki. Żeby wykonać sito, należy przypiąć takerem powierzchnię moskitiery bądź też jakiejś plastikowej, cienkiej siateczki, która po zaczerpnięciu masy włókienka na swojej powierzchni zatrzyma. Jeżeli chodzi o przygotowanie masy papierniczej, ja wykonałam ją dzisiaj z ręczników papierowych, które zblendowałam z wodą. Jeżeli nie posiadacie, możecie zastąpić je po prostu makulaturą, czyli zwykłymi szarymi gazetami. Będziemy je blendować w misce z wodą za pomocą blendera kuchennego. Moskitierę przypinamy takerem do sita, mocno ją naprężając, tak by była mocno na nim naciągnięta. Oczywiście robimy to tylko z jedną ramką. Druga posłuży nam jako ogranicznik, nada kształt oraz równe brzegi naszej kartce. Do przygotowania naszej masy papierniczej, tak jak wcześniej wspomniałam, będziemy potrzebować pojemnik z wodą, ręczniki papierowe bądź też inny rodzaj makulatury oraz coś, czym rozwłóknimy. Tutaj mamy blender kuchenny, on bardzo ładnie te elementy rozwłókni. Wcześniej ręczniki namaczamy w wodzie. Tutaj często pytacie o ilość tych ręczników, musicie sobie to mniej więcej wypracować. Masa nie powinna być zbyt gęsta, tak by kartka nie wyszła gruba. Blendujemy. Żeby ręczniki lepiej się zblendowały, możemy je wcześniej zamoczyć. Na tym etapie naszą masę papierniczą możemy ozdobić. Ja przygotowałam tutaj kwiaty świeże, zerwane przed chwileczką w naszym muzealnym ogrodzie. W momencie, kiedy rozwłóknimy je z masą papierniczą, karteczki zaczerpywane będą właśnie z ich elementami. W ten sposób papier będzie ozdobny. Można też wykonać papier pachnący, dodając na przykład pachnących elementów takich jak lawenda. Ja tutaj akurat mam kwiaty z rododendronu i jakieś zielone listki. Zanurzamy i blendujemy. Tak przygotowaną masę papierniczą, ja tutaj już w większej ilości mam nalaną masę właśnie ze zmielonych ręczników papierowych. Tą, którą przed chwileczką razem z Wami przygotowałam, przelewam do kadzi. Ona jest też odpowiednio rozwodniona, tak by papier nie był zbyt gruby. Mieszamy, ponieważ włókna z ręczników papierowych są cięższe od wody i jak tutaj nic się nie dzieje, po prostu opadają sobie na dno. Do wykonania arkusza papieru będzie potrzebny nam zestawik, nasze sito wykonane z ramki do obrazu oraz druga ramka, która po nałożeniu nada naszej kartce kształt oraz w miarę równe brzegi. Nasze świeżo zaczerpnięte arkusze będziemy wykładać na ściereczki. Ja tutaj mam przygotowane takie syntetyczne szmatki, coś jak ściereczki kuchenne. Musi to być troszeczkę grubsza tkanina, która przyjmie ten arkusz po naciśnięciu. 2 deseczki, jedna ta, na którą będziemy papier wykładać, druga, którą dociśniemy papier w prasie. Zakładamy ramkę na nasze sito. Dociskamy kciukami, kciuki trzymamy na ramce i następnie energicznym ruchem zaczerpujemy masę z kadzi. Stąd nazwa papieru ręcznie czerpany, od nabierania, zaczerpywania go właśnie na tą formę. Woda odcieka, natomiast na powierzchni osadziły się już włókienka. Możemy teraz zdjąć ramkę i nasza kartka jest gotowa.
Jeżeli nie posiadacie takich materiałów, możecie po prostu bezpośrednio na tym sicie papier suszyć. Oczywiście zajmie to więcej czasu, ale po wysuszeniu też bez problemu będzie można go od tego sitka odkleić. Ja natomiast przełożę arkusz na deseczkę z materiałem. Tutaj nie bójcie się, papier nie powinien odpaść, więc spokojnie kładziecie na desce z materiałem, dociskacie, podnosicie i papier jest przełożony. Nadal jest mokry, więc żeby móc wyłożyć tutaj kolejny arkusz, musimy oddzielić go następnym kawałkiem materiału. W ten sposób formujemy pewnego rodzaju stos. Arkusz, materiał, arkusz, materiał. Zauważcie, jak elementy kwiatowe pięknie zatopiły się w naszej kartce. Będzie to taki papier artystyczny. Dodatkowo możecie tą masę zabarwić, dodając odrobinę barwnika do tkanin. On zabarwi nie tylko samą wodę, ale przede wszystkim te włókna ze zmielonych ręczników papierowych. Od samego początku, kiedy papier został wynaleziony, do jego produkcji używano różnych włókien, między innymi włókna roślinne, z roślin włóknistych, między innymi takich jak len, czy też kozo, czy też konopie. Przygotowałam dzisiaj specjalnie dla Was masę papierniczą z włókien konopnych i za chwileczkę pokażę, jak powstaje u nas konopny papier. Masa papiernicza wykonana z konopi wygląda troszeczkę inaczej. Widzimy, nie jest biała, ma taki lekko beżowy kolor. Widoczne też tutaj są te włókna roślinne, po prostu tutaj stopień zmielenia ich jest o wiele mniejszy. Zakładam ramkę na sito i tak samo jak masę z ręczników zaczerpuję na sito. Woda odcieka, natomiast włókna osadzają się i w ten sposób powstaje papier konopny. Papier jest wykonany jednak nadal zbyt mokry, by zdjąć go z tych przekładek. Ja akurat użyję tutaj prasy śrubowej, docisnę papier, wówczas pozbędę się nadmiaru wody poprzez dokręcenie jej. Zauważcie, że wody w papierze jest dość sporo. Tak odciśnięte arkusze możemy zdjąć z naszych przekładek. Pamiętajcie jednak, by robić to powoli i ostrożnie, ponieważ papier nadal jest mokry i może łatwo się rozerwać. Jednym z ostatnich etapów produkcji papieru ręcznie czerpanego jest etap suszenia. Dawniej rozwieszano arkusze najczęściej na przestrzeniach strychowych, na takich wieszakach klamrowych, bądź też po prostu jak pranie. Wówczas czas suszenia trwał od 2 do 3 dni. Dzisiaj wykorzystujemy to, że jest piękna pogoda i suszymy go na powietrzu. Wy natomiast w warunkach domowych możecie po prostu rozłożyć go na jakiejś płaskiej, przewiewnej powierzchni. Ostatnim etapem będzie etap gładzenia. W domu możecie to zrobić, wkładając kartkę do grubej książki, bądź też prasować na średniej temperaturze żelazkiem. Najbardziej nietypowym papierem, jaki powstaje w Dusznickim Muzeum, jest papier słoniowy, wykonany w 50% z odchodów słonia. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak powstaje, zapraszamy do Muzeum Papiernictwa. Papier słoniowy oraz inne arkusze papierów czerpanych dostępne w sklepie internetowym www.papieryczerpane.pl. Zapraszamy.